Hej, hej, witam Was na swoim kanale. Ja jestem Paulina i w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak na szydełku wykonać taki lekko oversize'owy sweterek z takim siateczkowym motywem. Więc jeżeli interesuje Was taki film i chcecie ich więcej na moim kanale, to pamiętajcie, suby, łapki i zapraszam do oglądania. Długość sweterka mierzona od dekoltu w dół to jest 37 cm, szerokość to 55 cm, szerokość rękawa to 22 cm, długość 44 cm i szerokość dekoltu to jest 22 cm. Do wykonania tego sweterka użyję mojej ulubionej, dobrze Wam już znanej bawełny. W opisie na dole znajdziecie wszystkie kolory, których użyłam, ile tych motków zużyłam, więc sobie zaglądnijcie. Nożyczki, igła i dwa szydełka. Jedno w rozmiarze 5 i tym szydełkiem wykonam cały sweterek. A tutaj mam szydełko w rozmiarze 3,5 i to szydełko posłuży mi jedynie do wykończenia dekoltu i dołu sweterka. Możecie zrobić tak samo, nie musicie, to już wszystko zależy od Was. To jest wszystko, czego potrzebujemy. Naszą pracę zaczniemy od wykonania dwóch takich samych paneli, czyli przód i tył naszego sweterka. W moim przypadku długość mierzona od dekoltu w dół to 37 cm, szerokość to 55 cm. Więc jeżeli chcecie zrobić mniejszy bądź większy rozmiar, to automatycznie zaczynacie od mniejszej lub większej ilości oczek łańcuszka i robicie mniej lub więcej rzędów. Ja przerobiłam 25 pełnych rzędów i 2 dodatkowe na ramię, czyli mamy łącznie 27 rzędów. Moje panele są już gotowe, zrobiłam je wcześniej. Ja Wam teraz na takim krótszym odcinku pokażę, w jaki sposób będziemy pracować. Zaczynamy od nieparzystej ilości oczek początkowych łańcuszka. Jeżeli robicie dokładnie taki sam rozmiar jak ja, to zróbcie ich 81. Pierwszy rząd, który przerobimy, to będą oczka ścisłe. Pierwsze oczko zostawiam, wbijam się w kolejne i robię swoje pierwsze oczko ścisłe. Zbieram włóczkę i od razu przez to oczko przeciągam. Wbijam się w kolejne, zbieram włóczkę i od razu przeciągam i do końca rzędu robię oczka ścisłe. Będę teraz zmieniać kolor włóczki, więc tą beżową już ucięłam. Chwytam za różową włóczkę, przytrzymuję sobie tą beżową i przeciągam przez to oczko różową włóczkę. I tej różowej włóczki zostawiam więcej, dlatego że kiedy będę zszywać boki sweterka, to ta włóczka posłuży mi do zszycia właśnie tej różowej części. To samo zrobię z brzoskwinią. Kiedy będę zmieniać kolor włóczki na ten brzoskwiniowy, to również zostawię taką dłuższą końcówkę i będę mogła zszyć tą część właśnie tą brzoskwinią. To samo zrobię z żółtym kolorem i dzięki temu ten szef będzie mniej widoczny. Wszystko Wam później pokażę, kiedy będziemy zszywać właśnie boki. I robię teraz 3 oczka łańcuszka i przechodzę do kolejnego rzędu. To sobie oczywiście za chwilę zwiążę, żeby mi się tutaj nie rozplątało. I robimy słupki. Nawijam sobie włóczkę na szydełko, opuszczam to jedno oczko i wbijam się w kolejne, robiąc słupek. I robię oczko łańcuszka, dlatego że będę znów omijać jedno oczko i wbijać się w kolejne, robiąc kolejny słupek. Oczko łańcuszka, nawijam włóczkę na szydełko, omijam jedno oczko, wbijam się w kolejne i znów robię słupek. I w taki sposób robię do końca tego rzędu. Znów omijam jedno oczko i robię kolejny słupek. Oczko łańcuszka, omijam jedno oczko i w kolejnym robię słupek. Czyli nawijam włóczkę na szydełko, wbijam się w oczko, zbieram włóczkę, mam 3 pętelki na szydełku, zbieram włóczkę, przeciągam przez 2 pętelki, zbieram włóczkę i przeciągam przez kolejne 2 pętelki. I tak do końca rzędu.
Wymieniłam już włóczkę na tą brzoskwinię i tak jak mówiłam wcześniej, znów zostawiamy sobie dłuższy kawałek po to, żeby później móc zszyć boki. Robimy 3 oczka łańcuszka, odwracamy robótkę, przechodzimy do kolejnego rzędu. I w tym rzędzie również będziemy jedno oczko omijać i wbijać się w kolejne, więc nawijam włóczkę na szydełko, omijam jedno oczko i wbijam się w kolejne, robiąc słupek. Oczko łańcuszka, omijam jedno oczko, będę się wbijać w kolejne. Nawijam włóczkę na szydełko, wbijam się w oczko, zbieram włóczkę, przeciągam przez 2 pętelki i przez kolejne 2 pętelki. Oczko łańcuszka i robię to samo. Robię oczko łańcuszka, bo tutaj mam jeszcze ostatni słupek do zrobienia. Czyli to jedno oczko będę omijać i będę się wbijać jeszcze w to oczko. Nawijam włóczkę na szydełko, wbijam się, przeciągam przez 2 i przez kolejne 2 i w taki sposób wykonujemy cały panel. To w jakiej wersji kolorystycznej Wy zrobicie swój sweterek, to już zależy od Was, bo być może będziecie robić tylko w jednym kolorze. U mnie jest jeden rząd wykonany oczek ścisłych beżową włóczką, 4 rzędy wykonane różową, 2 rzędy brzoskwinią, 18 pełnych rzędów wykonanych tą żółtą włóczką i 2 rzędy na ramię. I te 2 rzędy na ramię wykonałam po prostu w taki sposób, że również opuszczając jedno oczko wykonałam 12 słupków. Możecie zrobić głębszy dekolt, możecie zrobić troszeczkę mniejszy dekolt, to już też zależy od Was. No i jeżeli chcecie zrobić dłuższy sweterek, to wykonajcie tych rzędów więcej, bo tak jak widzicie, u mnie zwykle te projekty są dość krótkie. Po wykonaniu jednego panelu robicie od razu drugi taki sam. I w jednym z paneli po skończeniu ramion zostawiacie więcej włóczki, bo ona nam posłuży do zszywania właśnie tych ramion. Więc teraz na spokojnie zróbcie 2 takie panele i za chwilkę będziemy zszywać ramiona, boki i robić rękawy. Ramiona zszyję półsłupkami. Wybierzcie taką metodę, jaką lubicie najbardziej i do zszywania użyję dokładnie tego szydełka, którym wykonałam oba panele. Położyłam je już na siebie. Tą część z wystającą do zszywania włóczką mam akurat w moim przypadku na górze. Tą pod spodem zaznaczyłam sobie markerem to oczko, w które się będę wbijać. Tak, żeby to oczko odpowiadało dokładnie temu oczku po tej stronie, więc zaznaczyłam sobie to markerem i wbijam się tutaj w to pierwsze oczko. Tutaj ściągam marker i wbijam się w to oczko, które sobie wcześniej zaznaczyłam. Przeciągam włóczkę. Robię oczko łańcuszka i każde kolejne oczko chwytam sobie i robię półsłupek. I kolejne. I do samego końca jedno, jak i drugie ramię zszywamy sobie właśnie w taki sposób. Zszyjemy teraz bok naszego sweterka i zrobię to oczkami ścisłymi. Możecie to zrobić półsłupkami, nie ma to większego znaczenia. Markerem zaznaczyłam, do którego momentu chcę zszyć swój bok. Ja na rękaw zostawiłam jakieś 28 cm. Chcę, żeby on był luźny, szeroki, więc u mnie to wygląda tak. Zaznaczacie markerem i będziemy teraz tymi włóczkami, które nam zostały wcześniej przy każdej zmianie koloru, będziemy ten bok zszywać. Ja zaczynam od beżu, więc wbijam się w pętelkę po jednej stronie, w pętelkę po drugiej stronie, przeciągam włóczkę i robię oczko łańcuszka i tą włóczkę przeciągam.
Chwytam teraz za tą różową i znów pętelkę po jednej stronie, po drugiej. Przeciągamy oczko łańcuszka, a dalej robię już oczka ścisłe. W każdą pętelkę oczko ścisłe. Pilnujemy, żeby nam to tutaj szło równo, żeby ten różowy kolor, potem jak odwrócimy, żeby to się wszystko zgrywało. I ostatnie oczko ścisłe, robię oczko łańcuszka i przeciągam tą włóczkę. I jadę dalej z tą brzoskwiniową i z tą żółtą włóczką i zaraz pokażę Wam jeszcze, co będziemy robić dalej z tym bokiem. Łapię za igłę i będę teraz jeszcze każdą z tych włóczek, która przed chwilą służyła mi do zszywania boków, przeciągać i zabezpieczać. Nawlekłam sobie już tą beżową włóczkę i będę się wbijać w to pierwsze oczko tej różowej części. Wbijam się i jeszcze raz w to samo oczko, powstaje mi tutaj pętelka, przeciągam sobie igłę przez tą pętelkę i zabezpieczam. I zrobię tak z każdą kolejną. Przez to oczko przeciągamy jeszcze raz i przeciągamy sobie przez tą pętelkę i zabezpieczamy. Tak ten szef prezentuje się po drugiej stronie i wydaje mi się, że jest to fajna opcja, żeby za każdym razem zostawiać sobie więcej tej włóczki i zszywać odpowiednim kolorem. Gdybyśmy to zszyli na przykład tym beżem, to ten szef byłby widoczny. Pamiętajcie, żeby tą pozostałą włóczkę poprzeszywać sobie jeszcze przez ten szef, porozwarstwiać ją, pozabezpieczać, a my zabieramy się już za robienie rękawa. Rękaw będę robić na prawej stronie. Wykorzystałam sobie to, że miałam tutaj wystający kawałek tej żółtej włóczki, więc połączyłam z motkiem. I będziemy teraz pierwsze okrążenie przerabiać półsłupkami. I w każdym z tych, nazwijmy to oczek, w każdym z tych oczek naszej siatki będę teraz robić po 2 półsłupki, więc całe okrążenie zróbcie właśnie w taki sposób. Przeciągam swoją włóczkę, robię oczko łańcuszka i jeszcze w tym samym oczku robię swoje 2 pierwsze półsłupki i w każdym kolejnym robię dokładnie to samo. Okrążenie jest przerobione, wbijam się więc w to pierwsze tutaj oczko i robię oczko ścisłe. Robię od razu 3 oczka łańcuszka, wracam do słupków i znów będę jedno oczko omijać i wbijać się w kolejne, więc nawijam włóczkę na szydełko, omijam jedno oczko, wbijam się w kolejne i robię słupek. Robię oczko łańcuszka, omijam jedno oczko i w kolejnym znów robię słupek. Oczko łańcuszka, i w taki sposób robicie tyle rzędów, ile potrzebujecie. Ja łącznie tych rzędów zrobiłam 26 i zrobiłam 14 żółtą włóczką, 4 rzędy brzoskwiniową i 8 rzędów tą różową. Na koniec spotkamy się jeszcze przy wykańczaniu tego rękawu, ale teraz w spokoju robicie oba rękawy dokładnie w taki sposób.
Pozostaje nam już tylko wykończyć ten rękaw. Być może część z Was woli, żeby ono zostało takie szerokie. Możecie to zostawić już teraz i obrobić jedynie półsłupkami, oczkami ścisłymi, jak tam chcecie. Jeżeli wolicie jednak, żeby ono się troszeczkę zwężało i wyglądało w taki sposób, to ja już Wam pokazuję, jak to będziemy robić. Zmieniłam włóczkę na tą beżową i będę teraz po kolei wbijać się najpierw w to tutaj oczko i zbieram włóczkę. Kolejne wbijam się tutaj w to oczko i zbieram włóczkę. Wbijam się jeszcze w to miejsce i w to oczko i zbieram włóczkę. Mam 5 pętelek na szydełku, zbieram włóczkę i od razu przez te 5 pętelek przeciągam. I robię dokładnie to samo, czyli najpierw wbijam się tutaj, tutaj w to oczko, wbijam się w to miejsce i tutaj ostatnie w to oczko. I znów mam 5 pętelek na szydełku i przeciągam od razu przez te 5 pętelek. I w taki sposób powtarzacie to i robicie całe okrążenie. Na koniec zrobiłam jeszcze tylko okrążenie oczek ścisłych. Nie zaciskałam jakoś mocno tego ściegu, zrobiłam je dość luźno i rękaw prezentuje się w taki sposób. Sweterek gotowy, nitki są pochowane, dekolt obrobiłam tym mniejszym szydełkiem, o którym mówiłam na początku, półsłupkami i dół sweterka obrobiłam oczkami ścisłymi. I to jest wszystko. Sweterek jest gotowy. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego filmu. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie.